pomieszać naprawdę wiele różnych rzeczy. Od owoców, warzyw, po świeże mięsa, ryby, przyprawy i wiele więcej. Nawet można tutaj znaleźć samurajskie miecze. Także zapraszam Was serdecznie, chciałabym Was dzisiaj oprowadzić po tym markecie, żebyście mogli zobaczyć, co tutaj w Brazylii można kupić i jakie tutaj mniej więcej są ceny w porównaniu z Polską. Także zapraszam Was serdecznie i chodźcie ze mną do Mercadona. Mercadona nazywany jest też duszą Campinas i trudno się dziwić. Miejsce to jest naprawdę stare, ma już ponad 100 lat. Trzymane jest w bardzo dobrych warunkach i jak widzicie, tętni ono cały czas życiem. Zwany jest także jednym z 7 cudów miasta Campinas. Także zapraszam Was i wchodzimy zobaczyć, co tam za cuda się kryją. Zobaczcie, jaka to jest cena. Zobaczcie, jaka fajna cena za ksylitol. Podobnie cukier kokosowy też znajdziemy tutaj w bardzo przystępnej cenie. Tak, tyle. Już się skończyły. Zobaczcie. Tutaj nazywają się kastania do para. Orzech brazylijski za piątkę. Kastania do kazu, czyli nerkowiec. A może włoski. Są drogie. Słuchajcie, tutaj ogólnie w Brazylii możecie kupić sobie na tego typu marketach właśnie herbaty, ale one są pakowane w takich woreczkach charakterystycznych. Już Wam pokazuję. Tutaj na przykład mamy rumianek w taki sposób pakowany, trawę cytrynową, później mamy melisę na przykład. Zobaczcie, tak tu wygląda melisa. O. Limonka w proszku, ciekawe. Kasztany znalazłem, patrzcie. A tutaj mamy nazwy, że są z Indii. Ciekawe, czy to są, nie wiem. Taka ciekawostka dla Was. W Brazylii rośnie cynamon, dlatego jest taki tani tutaj. Podobnie anyż też ma fajną cenę i goździki. Tutaj się odnalazły te przyprawy w tym punkcie. Tutaj mamy coś dziwnego, bo uszczelniacz gniotczy i z tego można robić napar do oddychania przy problemach z zatokami. Tutaj włosy, dosłownie włosy kukurydzy. Canela giverio, czyli noga starca. Czyli couro. Skórzana czapka. I pata dziwaka, to significa stopa krowy. No dajcie znać, kto chciałby kupić sobie taką herbatkę z taką nazwą, stopa krowy. Ale wierzymy zęby lwa, dęć leon. Tak, a zobaczcie, jaka zielona herbata jest tutaj droga, importowana. Tutaj naprawdę ciężko znaleźć jest zielone herbaty, tak samo czerwono i puer. Natomiast tutaj mamy szamatę, ale zobaczcie, ona jest podpalana. Niedawno na Instagramie zadałam Wam pytanie, do czego tam
dziwna maszyna może służyć i większość z Was odpowiedziała, że do wyrabiania soku pomarańczowego. Otóż nie, jest to stara maszyna do robienia kawy. Jaki jest feijão carioca? O carioca, branco. Tem outro, rosinha, bolinha, feijão unicórnio. Tá escrito aí. Tutaj możemy dostać pamonie, czyli papkę kukurydzianą zamkniętą w łusce kukurydzianej, a także salgados, czyli różnego rodzaju przekąski słone typu koszynia. Pamiętacie, jak mówiłam o mieczu samuraja? Tutaj jest właśnie ten oto miecz, który można sobie kupić. Także naprawdę wszystko tu znajdziecie. Ah, é só isso. Queria a pedra. I tuż przed nami, słuchajcie, sklep ekologiczny Mercadona. Mój ulubiony oczywiście. Kierunek zdrowie. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Przede wszystkim widzę tutaj bardzo dużo różnego rodzaju olejków eterycznych. Później mamy olej kokosowy organiczny, pasty, mydła organiczne, soki, przyprawy. Tutaj mamy truskawkową, siemię lniane, chia, kokosowe chipsy, przypalone, zwykłe. O, tu mamy się z kapiwary, z krokodyla. Zobaczcie, jakie piękne akwarium, jakby się było wewnątrz statku. Zobaczmy, co my tutaj mamy. O, tutaj widzę brzanki, mieczyki, danio. O, tutaj na dole też widzę neonki, skalary. Są praktycznie to samo co u nas. No i oczywiście bojowniki biedne, które się gnieżdżą i w słoiczkach. Ale zobaczmy, czy jest to jakiś gatunek taki mniej znany. Tutaj na przykład, nie wiem, jakaś wielka ryba, może pielęgnica. Tutaj, słuchajcie, jeszcze się zatrzymam, taka ciekawostka, że to właśnie w mieście Campinas zrobiono kapelusz Indiana Jonesy, ale w innym sklepie, nazywa się Curi. Tutaj mamy też podobny styl, ale coś innego. Wow, a tutaj mamy kozaki, zobaczcie, jakie piękne. Ale tak szczerze nie wiem, kto w nich chodzi, bo jak dla mnie tutaj jest za ciepło i właściwie cały czas chodzę w klapkach. Ale przepiękne. Tutaj możecie zobaczyć, że na początku istnienia tego Mercado towary były przywożone pociągami tutaj pod sam Mercado i też tutaj widzimy woźnicę. Także tak w przeszłości, kiedy nie było samochodów, sobie tutaj radzono z dowozem towarów do sklepu. Natomiast dzisiaj już nie jeździ tutaj żaden pociąg. No i ogólnie w Brazylii praktycznie nie ma pociągów pasażerskich. Już niestety te czasy minęły. I na początku istnienia tego marketu był tylko tutaj przechowywany cukier, który później trafiał do Porto Santos i w ten sposób jechał do Europy. Także tutaj, gdzie teraz jesteśmy, był wielki magazyn cukru i być może cukier, który wędrował na stole waszych prapradziadków, właśnie był z tego miejsca. Jedną z najbardziej popularnych potraw w Brazylii jest feijoada.
I żeby ją zrobić, można tutaj kupić tak zwany kit, czyli zestaw do robienia feijoady, który składa się po prostu z podrobów typu ucho świńskie, nos świński, kiełbasa, które wkładamy do garnka i razem z czarną fasolą gotujemy i jemy z ryżem, z dodatkiem kapusty i też pomarańczy często dodaje się do tej potrawy. Także tutaj można już dostać gotowy pakiet do robienia feijoady. Tutaj kupicie kaszasę, czyli rum brazylijski, alkohol wykonywany na bazie trzciny cukrowej. Tutaj mamy takie oto drobiazgi. Tutaj też widzę pamiątki z Brazylii, noże, jak ktoś się zgubił, kompas i zestawy do terere. Tak naprawdę wszystkie różności. Kaszasa jest tutaj naprawdę bardzo popularna i wszędzie można ją dostać, nawet żeby sobie popić. I takie oto kraniki tutaj, jak mamy, można często zobaczyć w różnych sklepach obok kawy, jakby ktoś miał ochotę sobie popić. A oto miejsce dla wszystkich wielbicieli szukasu. W Brazylii często możecie zobaczyć, że pikania, które jest cięciem z dolnej części grzbietu krowy, jest tutaj zaliczana jako najlepsza część, jaką możecie spożyć, jeśli chodzi o wołowinę, i najpyszniejsza. Stąd też jej cena jest tutaj bardzo wysoka, chociaż tutaj na Mercadão jest tak naprawdę dosyć niska i możecie nawet spotkać się z podwójną wartością tej ceny w innych sklepach. Mercadão to miejsce pełne smaków, zapachów, przypraw. Czuć też ten taki charakterystyczny zapach brazylijskiej wołowiny. I jest tutaj naprawdę dużo życia. Każdy sprzedawca chce porozmawiać, podzielić się swoim towarem, także nawet można się potargować. Także to jest taki bardzo właśnie żywy, pełen smaków i zapachów market brazylijski. Tuż za mną znajduje się jeden z moich ulubionych sklepów z afrykańskimi różnościami. Są tam przyprawy różnego rodzaju, kadzidełka, stroje, także jeszcze na chwilkę zapraszam Was do zajrzenia do tego, myślę, trochę magicznego sklepu. Okej, tutaj nas wita pan. No jak tutaj nie poczuć takiej esencji samby i tej Brazylii, którą znamy. I birimbau. Zobaczcie, tutaj można kupić sobie stroje. Wow! Czadowe. O, zobaczcie, tutaj kokos z dziurką można kupić.
eliksir, żeby sporządzić eliksir miłości. Tutaj można kupić takie w amerykańskim sklepie. Fajne. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście obecni w mojej małej podróży po brazylijskim rynku Mercadão w Campinas. Jest to miejsce bardzo bliskie mojemu sercu. Uwielbiam tutaj przychodzić na zakupy. Widzę bardzo dobrą jakość tych produktów, które są tutaj sprzedawane. Ceny są o wiele niższe niż w supermarketach. Produkty są świeższe i można też poczuć taką esencję marketu, która też bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy i wyciągniecie z niego wartość. Serdecznie zapraszam Was do tego, żeby zostać ze mną dłużej. Zapraszam do subskrypcji kanału Maracuja Diet. Widzimy się także na Instagramie. Codziennie jest tam przygotowywany materiał dla Was, także mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Ciao, ciao. Komu wody, słuchajcie. Butelka w kształcie nogi krowy.